Też miałem taką rozmowę, tutaj to była właściwie pierwsza moja rozmowa. Tadeusz Mazowiecki przyjechał do Paryża i miał wykład u Palotynów, księży Palotynów, i później byłem z nim umówiony, zadzwonił do mnie, przyszedł do nas i on mi opowiadał też długo. To było pasjonujące, bardzo ciekawe. Zresztą miałem też wielu innych znajomych, można powiedzieć, tego środowiska inteligencji katolickiej, tych różnych pokoleń. Jacek Woźniakowski z takiego starszego pokolenia, prawda, taki był częstym gościem i często go odwiedzałem. Jerzego Torowicza, to spotkałem go nie w Paryżu, tylko w Oksfordzie, na takiej konferencji polsko-żydowskiej, pierwszej taką konferencję, na którą pojechałem. Nie byłem formalnym nawet uczestnikiem, tylko to był okres, kiedy ta problematyka mnie interesowała i pojechałem. To było bardzo ciekawe wydarzenie, bo tam bardzo ciekawa też taka była asymetria tej strony polskiej i strony żydowskiej. Ze strony polskiej to była czołówka polskiej inteligencji. Tam były wielkie postaci, takie jak Czesław Miłosz, jak Leszek Kołakowski, prawda, jak Władysław Bartoszewski, prawda. No był taki też nikczemnik, taki Ryszard Bender, który był z tych kręgów, ale takich nacjonalistycznych kręgów tej inteligencji katolickiej. I on zresztą później odgrywał już po 1989 roku nieprzyjemną rolę. Nawet nie wiem, czy on żyje, czy nie żyje. Był profesorem na KUL-u, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Nieprzyjemny człowiek. Tam byli jeszcze, tam był chyba też wybitni historycy, zawodowi, bo wszystko to, co wymieniłem, nawet Bartoszewski był historykiem, ale bardziej takim popularyzatorem, powiedział, takim Kieniewicz był. To była, z polskiej strony to była rzeczywiście czołówka intelektualna, nie z żydowskiej strony, ani izraelskiej, bo tam to byli specjaliści. To byli specjaliści od historii Żydów, historii polskiej, historii Żydów polskich. Czyli widać było, że dla Polaków był to problem moralny. To był problem moralny, problem intelektualny, problem moralny, w jakimś sensie kwestia narodowa. Ze względu, prawda, na te tragiczne, czy bardzo złożone stosunki polsko-żydowskie, zwłaszcza w okresie, prawda, oczywiście, wojny, czy bezpośrednio po wojnie. Dla strony żydowskiej czy izraelskiej to była przeszłość. To była przeszłość. Stosunki polsko-żydowskie, Żydów w Polsce już prawie że nie było. To była garstka i wśród tych aktywnych uczestników, mówiąc prawdę, ja nie pamiętam, czy był ktokolwiek z Żydów polskich. Przypuszczam, że był, ale w tej chwili nie pamiętam. W każdym razie dla tych Żydów czy Izraelczyków tam to było organizowane przez takiego Antony Polonski. To taki wybitny historyk, on był w Oksfordzie, później się przeniósł bodajże do Stanów i on był specjalistą historii Żydów, prawda? I ta symetria, nie wiem, czy kogokolwiek innego uderzyła, mnie uderzyła bardzo. Mnie uderzyła bardzo. To widać było, jak to jest zupełnie inna natury problem widziany z dwóch stron. Dla Żydów to była historia, przeszłość, to dotyczyło przeszłości. Oczywiście to był też moralny. Ja pamiętam, że padały takie gorzkie słowa pod adresem, nie czysto opisowe, historyczne, pod adresem Polaków ze strony niektórych tych Żydów, prawda? Natomiast ze strony Polaków widać było, że to był bolesny problem.